Często się mówi o tym, że samochody elektryczne stworzone na platformie, która jest typowo przeznaczona dla samochodów elektrycznych, są o wiele lepsze. Ale są jeszcze samochody spalinowe, które zostały jakby przetransformowane po to, żeby być właśnie samochodami elektrycznymi. I taki samochód w tym tygodniu będziemy dla Was testować, jakim właśnie jest Kona Electric, czyli samochód spalinowy, który dostał drugie życie w formie samochodu elektrycznego. Halo, chwila, ale zanim przejdziemy dalej do materiału, nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki Wam i Waszym subskrypcjom jesteśmy w stanie pokazywać Wam tak ciekawe samochody, a także i rozwijać nasz kanał Motookiem. Więc co, dzięki Wam serdecznie za subskrypcję, a my lecimy dalej z tematem. Hyundai Kona, jeden z najbardziej znanych samochodów kompaktowych, jeśli chodzi właśnie o tą koreańską markę. Tak, w większości znacie Konę jako spalinowy samochód, ale w tym tygodniu postanowiliśmy zobaczyć, czy samochód spalinowy przerobiony na samochód elektryczny będzie dobrym właśnie samochodem elektrycznym. I taka właśnie jest Kona Electric. Dosyć dużo się zmieniło, bo ten samochód także przeszedł niedawno co facelifting, więc też parę rzeczy zostało zmienionych. Ale co tutaj w ogóle się dzieje i jeśli chodzi właśnie o Konę? Kona to jest bardzo popularny samochód właśnie kompaktowy, oczywiście jest to crossover, jak to w dzisiejszych czasach bardzo popularne, ale dosyć sporo się zmieniło po faceliftingu. W szczególności zmienił się pas przedni. Kona została w ogóle przeprojektowana względem opływu powietrza, bo to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o wersję hybrydową, a także i wersję właśnie elektryczną. Cały przód został bardziej zabudowany. W poprzedniej Konie duży był grill, jeśli chodzi o tą część środkową. Konie po faceliftingu tego Kona już w ogóle nie ma. Wszystko jest zabudowane niczym w jakiejś Tesli. Nie ma tu żadnych jakichkolwiek wlotów powietrza, bo nie ma także chłodnicy, jeśli chodzi o tradycyjny silnik spalinowy. Oczywiście pozostałe charakterystyczne elementy dla Kony, czyli światła, które są rozdzielone. Nadal jest pasek na górze do jazdy dziennej, tutaj przywędrowały także kierunkowskazy, a na dole mamy już tradycyjne światła LEDowe. Nie są to światła matrycowe, ale są to w pełni światła projekcyjne LEDowe, które naprawdę dosyć dobrze oświetlają drogę i mają także oczywiście doświetlanie zakrętów, które dosyć dobrze działa w nocy. Jedyną różnicą oczywiście to na pewno są tutaj te elementy. Dolna część zderzaka też została przeprojektowana. Tutaj widać już wloty powietrza, oczywiście do chłodzenia baterii, bo system chłodzenia także musi być w samochodzie elektrycznym ze względu właśnie na chłodzenie baterii. Dosyć nowocześnie to wygląda. W naszym przypadku jeszcze jest to wszystko połączone z takim kawowym, brązowym kolorem, który nazywa się Silky Bronze. Jest to kolor metalizowany, nie jest to kolor perłowy. Dosyć ładnie to wszystko wygląda razem estetycznie. Bardzo dużo jest tutaj opływowości, jednak widać tutaj tego. Ten samochód jest bardzo gładki i widać to w szczególności względem innych samochodów z marki Hyundai, bo w większości Hyundai to są bardzo ostro narysowane samochody. Wszystko jest od ekierki i wszystko jest od linijki. A tutaj jednak jest dosyć dużo finezji, jeśli chodzi o przetłoczenia. Pozbyto się troszeczkę w większości tych plastików. Poprzednia Kona przed faceliftingiem miała bardzo dużo agresywnych, praktycznie niemalowanych plastików. W naszej wersji Executive pojawiły się już ładnie lakierowane właśnie pod kolor nadwozia plastiki, które są oczywiście w formie nadkoli. Kona także się nie zmieniła, jeśli chodzi o długość. 4,2 metra to nadal jest bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o takie kompaktowe B+ crossovery. Oczywiście to jest dosyć mocno porównywalne ze wszystkimi konkurentami, jakie Kona ma faktycznie na rynku. 2,6 metra długości, jeśli chodzi o rozstaw osi, też jest to dosyć dobra wartość, bo to już jest wartość,
wartość, która zaczyna się powoli zbliżać do Hyundai'a Tucsona, bo Hyundai Tucson ma okolice 2,7 metra rozstawu osi, więc raptem parę centymetrów więcej, a i tak Kona już naprawdę tym rozstawem osi potrafi zrobić tutaj dużo. Tak jak było z przodu, tak samo i z boku, praktycznie nie widać tu jakichkolwiek przetłoczeń. Jest to tak gładki samochód, ale potem przekłada się to faktycznie na zużycie energii. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Jedną wadą, jaką zauważyłem, jeśli chodzi o typowe crossovery, najczęściej samochody mają funkcję tego, że po prostu drzwi są na tyle długie, że zakrywają progi. Tutaj niestety drzwi kończą się troszeczkę wcześniej i niestety w większości, kiedy wysiadacie z tego samochodu, uważajcie na własne nogawki, bo jednak dosyć często możecie je sobie pobrudzić. Prześwit, jeśli chodzi o tradycyjną Konę spalinową, jest to okolice 17 cm. W końcu jest to B-crossover, czyli wymagamy tego, żeby trochę tego prześwitu jednak było, bo chcemy go użyć na dojazdach do domu czy niepewnych terenach. Jeśli chodzi o Konę elektryczną, to tutaj jest chyba największa właśnie wada, jeśli chodzi o przerabianie samochodów spalinowych, jednak na samochody elektryczne. Zobaczcie, jak nisko jest umiejscowiony akumulator, a dokładniej obudowa od akumulatora. Jako że akumulator w samochodzie elektrycznym jest zlokalizowany w podłodze, po to, żeby był jak najniższym elementem i także jak najniższym punktem masy, po to, żeby samochód elektryczny lepiej się prowadził, tak już przy samochodach spalinowych przerabianych na elektryki jest to dosyć duża wada, bo jednak zabiera nam to troszeczkę przestrzeni pod samochodem. 15,8 cm, jeśli chodzi o Konę w wersji Electric, mamy prześwitu, ale nie zmienia to faktu, że nadal ten samochód trochę wyżej stoi nad ziemią, ale zwracam Wam na to uwagę, bo jednak różnica między spalinówką a elektrykiem jest. Czas na koła, zobaczmy jaka jest oferta kół, jeśli chodzi o Konę Electric, a niestety jest dosyć uboga, bo mamy jeden wzór, jeśli chodzi o Konę Electric i to ze względu na opływ powietrza oraz oczywiście na zużycie energii. 17-calowe koło, tak jak w naszym przypadku, okute w Micheliny Primacy 4, czyli jedne z moich bardziej ulubionych opon, które także są dosyć dobrze przygotowane pod samochód elektryczny, bo mają dosyć niskie opory toczenia. 215 na 55 na R17, czyli mamy 17 właśnie faktycznie calową felgę. Dosyć dobrze, ładnie to wszystko wygląda. Mamy oczywiście polerowane ranty, wykończenie w formie takiej szarości i ta felga jest dosyć mocno zabudowana. Dlaczego? Po to oczywiście, żeby nie było zawirowań powietrza, bo każde zawirowanie powietrza w samochodzie elektrycznym równa się temu, że wzrasta jego zużycie energii. I tak oto postanowiono w Hyundaiu, że Kona Electric będzie miała tylko ten jeden wzór, właśnie tak bardzo zabudowany, po to, żeby zużywać jak najmniejszą energię. Ale wracając do kół, jeśli chodzi o wersję spalinową, mamy 7 różnych rodzajów felg do wyboru. Oczywiście zaczynamy, tutaj będą Wam się zaraz wyświetlać wszystkie rodzaje tych felg. Mamy 3 rodzaje felg 16-calowych, oczywiście w takich bardziej basicowych wzorach, jedną felgę 17-calową oraz oczywiście wisienką na torcie są 3 felgi 18-calowe przeznaczone dla tych wysokich pakietów takich jak Executive oraz oczywiście N-Line. A co dzieje się z tyłu? Jako że mamy dosyć duży ten rozstaw osi, to także mamy dosyć krótki tył. Bo zobaczcie, ten tył zaczyna się już tutaj i bardzo krótki jest także zderzak, jeśli chodzi oczywiście o Konę. Co dzieje się z tyłu? Z tyłu dzieje się tak jak było przed liftingiem, dużo zmian po liftingu także nie ma. Dosyć ładnie narysowany mamy także spoiler. Parę takich wstawek oczywiście jeśli chodzi o plastikowe rzeczy, ale dosyć ładnie to wszystko łącznie wygląda. Mamy oczywiście jak to konie, mamy tak jak z przodu, tak samo z tyłu mamy podwójne światła. Trochę dziwny i nietypowy zabieg stylistyczny, bo jednak większość reflektora, jeśli chodzi o te światła skręcania, mijania i tak dalej, jest zlokalizowana jednak tutaj u dołu, a tutaj w większości są zlokalizowane tylko pozycyjne światła. Jest to dosyć element charakterystyczny dla Kony i widać Hyundai nawet po faceliftingu nie postanowił złączyć tych dwóch świateł w jedno, tylko nadal trzyma się tej jakby części, że te światła muszą być jednak osobno. Jeśli chodzi o tylną część Kony, tutaj dużo finezji nie ma. Po prostu mamy bardzo prosty zderzak z kilkoma zdobieniami w formie takich chromowanych, oczywiście plastikowych listewek. Dosyć wysoko także jest zadarty cały zderzak, obity też takim plastikiem i to praktycznie tyle. Oczywiście napis Kona i także napis Electric, bo w końcu musimy się chwalić tym, że mamy samochód elektryczny. Zielone tablice. Jeśli chodzi o samochód elektryczny, dosyć dużo jest także od spodu to wszystko mocno zabudowane, po to oczywiście, żeby zmniejszyć zużycie energii i te zawirowania powietrza, choć jeśli się przyjrzymy, to oczywiście dolne części, jeśli chodzi o zawieszenie, nadal są widoczne. No to czas porozmawiać o gamie silnikowej. Nie będę Wam dzisiaj wspominał o gamie silnikowej spalinowej, bo jeśli chodzi o Konę, także jest parę silników
ciekawych spalinowych, ale to sobie zostawimy na inny materiał, wtedy kiedy uzyskamy trochę bardziej ciekawy samochód sportowy, właśnie jeśli chodzi o Konę od Hyundai'a. W tym tygodniu silnik elektryczny. Tak, co znajduje się pod maską Kony? Znajduje się tutaj silnik elektryczny, tak tradycyjnie umiejscowiony, tak jakbyście mieli zwykły silnik spalinowy. Macie tutaj moc 136 koni i 395 Nm, jeśli chodzi o pewną rodzaj tej mniejszej baterii, a jeszcze... macie mocniejszą i większą baterię i wtedy zamienia się ten silnik na troszeczkę mocniejszy, czyli 204-konny i także 395 Nm silnik. Kona z mniejszym pakietem mocy oczywiście ma 327 V napięcia na baterii, a jeśli chodzi o Konę z mocniejszym, ma już 357 V. I tutaj wychodzi różnica, dlaczego te dwa silniki właśnie mają różną podawaną moc, ze względu na to, że czym większe napięcie, tym jednak silnik elektryczny ma większą moc, ale pozostaje ten sam moment obrotowy w obu jednostkach. A jak już mówimy o tych jednostkach, to warto także wspomnieć o baterii i sobie płynnie do tego może przejdźmy. Czas na baterię. Baterie mamy dwie. 39 kWh to jest ta mniejsza bateria oraz macie także 64 kWh. W przypadku tej mniejszej, taką jak my mamy zastosowaną w naszej Konie, macie możliwość przejechania o okolice 305 km według WLTP. Przy mocniejszym silniku oraz większej baterii 64 ten zasięg już wzrasta do 480 paru kilometrów, co nie zmienia faktu, że i tak Konę jesteście w stanie w miarę szybko naładować. Z publicznego gniazdka lub waszego garażu, wtedy kiedy posiadacie wallboxa o mocy 11 kWh, taką mniejszą Konę jesteście w stanie naładować w ciągu 4 godzin do pełna, co jest naprawdę dosyć przyjemnym wynikiem. Oczywiście, jako że Kona posiada złącze CCS, które jest umiejscowione tutaj z przodu, macie możliwość ładowania także prądem stałym. Producent chwali się do okolic 100 kW jesteście w stanie wpakować do waszej baterii prądem stałym, co oczywiście powinno się przeliczać na okolice 47 minut do 80%, oczywiście także w trasie. Jeśli chodzi o takie testy praktyczne, użytkownicy w większości stwierdzają, że to jest maksymalna moc ładowania tego samochodu, to jest w okolicach 75 kW dostarczanej energii. Co prawda nam się nie udało zbytnio wykorzystać takiej pełnej mocy, jeśli chodzi o ładowanie tego samochodu, bo największą wartość mieliśmy w okolicach 55 kW. Różnica także jest oczywiście pomiędzy spalinówką a elektrykiem, jeśli chodzi o masę. Masa tradycyjnej Kony w wersji spalinowej jest w okolicach 1300 kg. Waha się od 1230 do okolic nawet 1400 kg. Jeśli chodzi o samochód elektryczny z mniejszym pakietem energii, takim jak my mamy, to już jest 1535 kg. Jeśli chodzi o baterię z większą możliwością ładowania i większym pakietem energii, czyli 64 kWh, tam już się zbliżamy prawie do 1700 kg, jeśli chodzi o wagę, bo dokładnie 1685 kg waży taka malutka Kona w samochodzie elektrycznym. Praktyczność bagażnika. W końcu crossover powinien także być praktycznym samochodem, jeśli chodzi o pojemność bagażnika. Kona w wersji elektrycznej nie zmieniła tutaj praktycznie nic. Nadal mamy tutaj 332 litry pojemności bagażnika, co jest dosyć dobrym w miarę wynikiem. Może nie największym w klasie, bo jednak Nissan Juke posiada bagażnik wielkości chyba 422 litrów, z tego co dobrze pamiętam. Tutaj mamy tylko 322 litry. Co prawda jest to bardzo ustawny i foremny także bagażnik. Jeśli chodzi o jego takie funkcjonalne rzeczy, to tak. Pierwszą rzeczą mamy na pewno haczyk na zakupy po lewej stronie, który jest jeden w sztukach, tylko jeden. Tak, mamy zwykłe tradycyjne światełko, które niestety jest dosyć mizernej jakości i niestety dosyć słabo oświetla tą przestrzeń bagażnika. Po prawej stronie na prawym boczku pojawił się także oczywiście system nagłośnienia Krell, a dokładniej subwoofer, który jest zmontowany tutaj ładnie w prawą część bagażnika. Dosyć dobre jest ogólnie także wykonanie. Nie są to jakieś takie twarde, chamskie plastiki, tylko dosyć przyjemna także oczywiście kubatura. Hyundai także oczywiście we swoich wszystkich samochodach dodaje takie oto ciekawe siateczki, które oczywiście pozwalają Wam jakkolwiek zabezpieczyć także w bagażniku Wasze przedmioty. Tak jak widzicie, nasz
plecak fotograficzny 20 litrów, dron oraz jeszcze torba fotograficzna. Tutaj wszystko jest dosyć dobrze to zabezpieczone, bo macie takie 4 uchwyty, jeśli chodzi o podłogę, więc tutaj nie ma żadnych z tym problemów. Macie także podwójną podłogę, bo macie tutaj jeszcze schowek, pod którym możecie delikatnie parę różnych rzeczy schować, a także pod tą wytłaczanką, jeśli chodzi o to, mamy też takie większe miejsce. Jako że nie mamy tutaj koła dojazdowego w żadnej formie, mamy tylko zestaw naprawczy, to zmieściło się także oczywiście tutaj miejsce na tradycyjną ładowarkę 230V, którą macie schowaną tutaj przyjemnie w tym miejscu i nie zagraca waszego bagażnika. Możecie go także sobie powiększyć do okolic wartości 1114 litrów pojemności. Oczywiście musicie to zrobić już z wewnętrza waszego samochodu, po prostu musicie położyć fotele jednej, jak i drugiej strony, wtedy uzyskacie te pełne 1114 litrów pojemności, co pozwoli wam jakiekolwiek większe przedmioty także przewieźć w tym samochodzie. Co wielu osobom przypadnie do gustu, to jest brak możliwości zamówienia elektrycznej klapy, jeśli chodzi o konę. Po prostu trzaskacie drzwiami, odchodzicie i koniec z jakimkolwiek pikaniem, czekaniem, aż samochód zamknie bagażnik. A jak z przestrzenią dla dzieciaków? Chodźcie, zobaczymy sobie tylny rząd siedzeń. Jeśli chodzi o konę, widać tu ten rozstaw osi. Jest dosyć sporo miejsca, jeśli chodzi także na nogi, a także na buty, bo to jest ważna różnica, że ten samochód został zrobiony jako samochód spalinowy, a nie jako samochód elektryczny. W samochodach elektrycznych najczęściej podłoga jest dosyć wysoko ze względu na to, że bateria jest dosyć także gruba. Tutaj ja jestem w stanie w miarę wcisnąć takie lekko już zimowe buty pod spód, jeśli chodzi o fotel, więc nawet nie jest źle. Jeśli chodzi ogólnie o miejsce także nad głową, też jest dosyć dobrze, bo ten dach jest dosyć tutaj wysoko. Jeśli chodzi o udogodnienie jakiekolwiek, no to tutaj nie mamy ich za dużo. Mamy jeden port USB i to praktycznie jest tyle. Mamy także półeczkę na wasz smartfon, parę takich gazetowników w formie siatek, 2 izofixy, jeśli chodzi o lewy, jak i prawy fotel, więc tutaj możecie spokojnie foteliki także zapiąć. Warto zwrócić uwagę na to na pewno, że mamy dosyć przyjemnej jakości ekologiczną skórę z ładnym niebieskim przeszyciem, które naprawdę dosyć dobrze wygląda i dosyć dobrze się prezentuje. Z udogodnień możecie także sobie zamówić podłokietnik, który jest dosyć przyjemny i posiada tutaj kubeczki, a nie tutaj, więc nie wsadzacie łokcia w uchwyty na kubki, tylko możecie dosyć wygodnie i przyjemnie podróżować także na tylnej kanapie. Na pewno to, co mi się nie podoba, to jest jakość wykończenia tylnych części, jeśli chodzi o ten segment back crossoveru, bo niestety tu wszystko jest dosyć mocno twarde, ale plus dla Hyundai'a za to, że możecie sobie zamówić skrajne fotele podgrzewane, więc macie dwustopniową regulację, jeśli chodzi o podgrzewanie lewego, jak i prawego tylnego rzędu siedzeń. Hop, czas na przód. Co się zmieniło w konie? Nie zmieniło się praktycznie zbytnio za wiele, bo to jest nadal ta sama kona, którą dobrze już znamy. Zacznijmy sobie może od tego, że po prostu tutaj widać, że siedzicie w Hyundai'u. Wszystko jest dosyć proste i logiczne i dosyć dobrze ułożone. W Hyundai'ach ostatnio dosyć czuję się tak, jak czułem się praktycznie w Volkswagenie. Tutaj wszystko jest na swoim miejscu i dosyć szybko do danych funkcji także można dojść. Jeśli chodzi o materiały wykończeniowe, no niestety to jest klasa B. Tutaj niestety jest dosyć twardo. Tu. To jest w miarę miękkie, ale niestety tu już materiały są dosyć twarde i dosyć szorstkie, typowe dla Hyundai'a, ale dosyć dobrze wyglądające, więc nie ma co się strasznie tego czepiać. Kierownica. Stary projekt kierownicy, dosyć prosty i tradycyjny. Najbardziej mi przypomina Hyundai'a i20, w którym zdawałem prawo jazdy. To jest właśnie takiego typu kierownica, dosyć prosta, z takim srebrnym elementem. Macie także 2 łopatki, oczywiście jako, że to jest samochód elektryczny, macie tu możliwość regulacji stopnia, jeśli chodzi o rekuperację, tymi łopatkami sobie to sterujecie. Wszystkie tradycyjne pokrętła, przełączniki, to wszystko jest tutaj naprawdę znane. Przed oczami w wersji Executive macie także jeszcze wyświetlacz typu head-up display, który jest w miarę dobry, choć moim zdaniem ciężko z nim się obcuje, ze względu na to, że jest dosyć dziwny kąt samej tej szybki i dosyć blisko jest także to szyby. Dosyć ciężko jest się ustawić fotelem, żeby to dobrze widzieć, oraz ciężko się to dosyć ustawia, jeśli chodzi o jakiekolwiek dobre widzenie tego elementu. Możecie sobie to także schować jednym przyciskiem i po prostu ten ekranik także się chowa.
Przed oczami kierowcy po liftingu pojawiły się już nowoczesne zegary, takie jak znamy ze wszystkich Hyundai, czyli tradycyjne wyświetlacze 10-25 cala, oczywiście umiejscowione tutaj zamiast tradycyjnych zegarów. Sterujecie sobie to z tej prawej części kierownicy, z lewej strony sterujecie sobie już jednak tym środkowym tabletem. Funkcje znane, jeśli chodzi o całą grupę Hyundai. Jak chcecie więcej o tych funkcjach, zajrzyjcie sobie do Hyundai Tucsona, tam więcej troszeczkę o tym opowiadałem. Tradycyjny wyświetlacz 10-25 cala przywędrował także do Kony. Przyjemna obsługa, dużo systemów, a także i system BlueLink, który bardzo lubię, czyli możliwość łączenia samochodu z telefonem, co w przykładzie samochodu elektrycznego jest dosyć fajne, bo możecie zobaczyć sobie właśnie przebieg, możecie zobaczyć sobie ilość kilometrów, jaką możecie pokonać na akumulatorze, lub także nawet włączyć zdalnie klimatyzację, czy to z kluczyka, czy właśnie także jeśli chodzi o telefon. Tradycyjną częścią tutaj jest najbardziej ta konsola środkowa. Fajnie, że nie jest wykonana z żadnego jakiegokolwiek piano black, tylko jest to ładny, szary, matowy kolor. Naprawdę dosyć dobrze to wygląda, a także się w końcu nie palcuje. To jest coś dobrego w tym samochodzie. Nie ma żadnego wybieraka biegów, macie wybierak w formie Shift by Wire, w formie przycisków. Oczywiście uruchamiacie to wszystko, jeśli chodzi po prostu o przyciski Drive, Neutral i Reverse, jeśli chodzi o także właśnie tutaj ten panel. Kamera cofania słabej rozdzielczości, słabej jakości, jak w ogóle na Hyundai, a przyzwyczailiśmy się trochę do lepszych rozdzielczości, jeśli chodzi o tylną kamerę, ale jest irytującą rzeczą jest na pewno ten oto schowek. Ładnie, przyjemnie się otwiera, ale niestety jest tam ładowarka indukcyjna albo stety. Kiedy chcecie tam wsadzić telefon albo go wyjąć, to jest dosyć ciężkie wtedy, kiedy posiadacie dosyć dużej wielkości smartfony, takie jak iPhone Max czy Samsung Note. Po prostu wsadzacie i żeby go wyjąć, musicie dosyć robić to pokracznym ruchem. A kiedy go już tam wsadzicie, to najczęściej zamkniecie klapkę i zapomnicie o tym. Na szczęście, wysiadając z samochodu, pojawia się komunikat: sprawdź, czy nie zostawiłeś telefonu, bo ładuje się na ładowarce indukcyjnej, więc to jest o tyle dobry plus. Cała konsola także jest dosyć wysoko wyciągnięta do góry. Pod spodem macie dwa złącza, jeśli chodzi o zasilanie, 12V oraz USB, którym możecie ładować swój telefon. Kolejnym USB do Android Auto czy ładowania jest także tutaj schowane. I to praktycznie w większości tyle. A, nie zapomniałbym także wspomnieć o przyjemnym dodatku, jakim są grzane trójstopniowo fotele oraz wentylowane trójstopniowo fotele. To jest na pewno miły dodatek w takich jesiennych aurach lub w gorące lato, bo na pewno umili Wam podróż. Małą ciekawostką, a wyróżnikiem w segmencie B-crossoverów w Konie jest na pewno elektryczna regulacja, jeśli chodzi o fotel. Macie możliwość regulowania go tak samo jak fotela kierowcy, jeśli chodzi o oczywiście w formie elektrycznej. To jest wymagane, jeśli chodzi o pakiet Executive i dostajecie to faktycznie w tym pakiecie Executive. Możecie sobie nawet w ten sposób podnosić także przednią, a także i tylną część fotela, więc możecie znaleźć sobie naprawdę tutaj wygodną pozycję, tak aby podróżować dosyć długi dystans i nie męczyć się na tych fotelach. Nie jest to dosyć często, jest to dosyć duży wyróżnik właśnie w takim segmencie, bo jedynie jaki samochód, który żeśmy znaleźli z takim rozwiązaniem, to był Juke, ale w tym Juke'u niestety trzeba było to robić już manualnie, a w Konie macie, proszę bardzo, po królewsku, wszystko możecie regulować sobie elektrycznie. Czas trochę pojeździć. Jak jeździło się Koną Electric przez cały tydzień? Szczerze powiedziawszy, to był naprawdę bardzo dobrze spędzony tydzień, bo Hyundai już do tego nas przyzwyczaiły, że bardzo dobrze się prowadzą, mają dosyć dobrze zestrojone zawieszenie oraz dobre także wygłuszenie tego całego zawieszenia i faktycznie także tutaj tak
jest. Precyzyjny układ kierowniczy, każde praktycznie ruchy są dosyć szybko i momentalnie przenoszone, jeśli chodzi o asfalt, bo po prostu mamy dosyć precyzyjny układ kierowniczy i także bezpośredni. Jeśli chodzi o zawieszenie Kony, jest też dosyć dobrze zestrojone, ale pamiętajmy o tym, że Kona w wersji 39 kW już waży 1,5 tony. To jest jednak trochę już waga samochodu i ten samochód naprawdę dobrze wybiera różnego rodzaju nierówności typu poprzecznego, typu po prostu normalnych dziur, krawężników czy uskoków także na wierzchni, takie jak w większości mamy w Polsce. I to jest naprawdę bardzo dobry element, bo po prostu Koną się jeździ niesamowicie przyjemnie. Jeśli chodzi o autostradę, czy także takie właśnie drogi pozamiastowe, czy nawet w mieście nie jesteście w stanie wyczuwać takich większych nierówności jak tory tramwajowe, czy jakieś uskoki na wierzchni, to jest po prostu dosyć dobrze zestrojone zawieszenie i mi się szczerze powiedziawszy podoba ostatnio jazda Hyundaiami przez tą taką jędrność po prostu zawieszenia, które nam daje. Co do samego układu elektrycznego i mocy, jaką mamy, 136 koni wydaje się dosyć niedużo jak na silnik na przykład spalinowy, ale w silniku elektrycznym jest to już w ogóle coś innego, bo my naciskamy pedał przyspieszenia i po prostu w większości momentów odchodzimy dosyć szybko. Odchodzimy na tyle szybko, że jesteśmy w stanie wykonać pewne manewry w mieście o wiele szybciej niż byśmy w stanie byli to zrobić jednak samochodem spalinowym. Zjazd z buspasa, szybki lewoskręt, szybki prawoskręt, wbicie się w ruch, na przykład na osobnym pasie ruchu, to jest coś, czego nie zrobicie samochodem spalinowym, a zrobicie to samochodem elektrycznym, bo 395 Nm momentu obrotowego po prostu zrywa Konę do przodu. Po prostu momentalnie zaczynacie przyspieszać i to naprawdę jest dosyć dobry element, bo okolice nawet mniej niż 9 sekund do pierwszej setki to jest naprawdę dobry wynik, nawet jak na 136 koni. Podoba mi się po prostu. Jazda jest płynna, nie ma żadnych zmian biegu, niczego. Po prostu jedziecie płynnie i wręcz niesamowicie płynnie. Do tego rekuperacja, jaka jest w tym samochodzie, to Koreańczycy nas już przyzwyczaili do tego, że jest jednym z lepszych elementów. Możecie nią sterować oczywiście z poziomu łopatek, macie 3 stopnie rekuperacji. I tak jak ja puszczę pedał przyspieszenia, czym mocniejszy mamy stopień rekuperacji, tym samochód mocniej także zwalnia. Ważnym elementem na pewno jest coś takiego jak rekupowanie maksymalne. Wtedy, kiedy przytrzymujecie lewą łopatkę, możecie w stanie się nawet zatrzymać, wykorzystując tylko silnik. Patrzcie na to. Hop. I ja zwalniam. Cały czas zwalniam praktycznie do 20 km/h, aż praktycznie się zatrzymam. Takim sposobem możecie także jeździć na przykład trochę w mieście i to naprawdę bardzo dobrze działa. Automatyczna rekuperacja też odpowiednio dobiera stopnie hamowania silnikiem, tak żeby Wam wygodnie było w miarę jeździć, jeśli chodzi o po prostu normalną, tradycyjną jazdę w mieście, więc to jest naprawdę dobry element. Macie dużo mocy, macie dużo momentu obrotowego, tym się naprawdę niesamowicie przyjemnie jeździ. A co ważne, wyciszenie. Tak, wyciszenie w tych samochodach jest naprawdę dobrym elementem ze względu na to, że macie o wiele lepiej wyciszony samochód względem wersji spalinowej. Dlaczego? Dlatego, że po prostu tutaj o wiele więcej słychać. Wszystkie kamienie, wszystkie nierówności, wszystkie piasek nawet na drodze jesteście w stanie usłyszeć, jeśli chodzi o samochód elektryczny. Tu w Konie o wiele lepiej jest wyciszenie zrobione niż w wersji spalinowej i takich rzeczy nie słychać, bo byliście w stanie je naprawdę szybko jednak usłyszeć. Warto także zwrócić uwagę na to, że mamy jednak opcjonalny, tak mi się wydaje, że opcjonalny, czy to już od pakietu Executive, musicie dokładnie sprawdzić, mamy nagłośnienie firmy Krell. O wiele lepiej działa niż na przykład w Hyundaiu Tucsonie, przez to, że jest na pewno bardzo dobrze ten samochód wyciszony i to daje największą różnicę, jeśli chodzi o to. Wracając do silnika, na pewno trzeba wspomnieć o zużyciu energii. Zużycie energii w Konie po faceliftingu jest w ogóle czymś innym niż było w Konie Electric przed faceliftingiem. Wcześniej te samochody zużywały okolice 17, 16, 15 kWh w najlepszych wiatrach. Teraz w tym momencie ja mam średnie zużycie z 1000 prawie kilometrów 13,2. 13 kWh na 100 km. To jest naprawdę bardzo dobry wynik, pobijający nawet Teslę. Dlaczego tak mówię, że to jest bardzo dobry wynik? Dlatego, że możecie go jeszcze pobić. Tak, jeszcze pobić. Mniejsze dystanse, nawet po 40 km, byłem w stanie zejść ze spalaniem, znaczy zużyciem energii, grubo poniżej 10 kWh. Najlepszy mój wynik to był 8,5 kWh na 100 km.
Takie wyniki pozwalają Wam zrobić Koną w wersji 39 kWh z takim pakietem energii, pakietem akumulatora, wręcz 300 km na jednym ładowaniu, więc to jest naprawdę bardzo dobry wynik i ten samochód trochę jest na takiej smyczy, szczerze powiedziawszy, bo te 300 km to już jest naprawdę dużo, ale czasem potrafi być jednak trochę za mało, bo jednak chcecie coś więcej zrobić w mieście, chcecie gdzieś pojechać dalej, to wtedy może warto rozważyć zakup na przykład 64 kWh, bo wtedy jednak zasięg macie większy. Co prawda, kiedy macie 39 kWh, no musicie wtedy po prostu gdzieś pomyśleć o tym, że będziecie musieli stanąć i gdzieś podładować po prostu samochód, co nie jest też jakimś strasznie upierdliwym elementem, jeśli chodzi o elektryki, bo jednak sieci infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych z roku na rok jest coraz lepsza, a szczerze powiedziawszy w tym roku już naprawdę jest bardzo dobra. I to chyba praktycznie tyle, jeśli chodzi o Konę. To jest naprawdę bardzo dobrze jeżdżący samochód i dobra konwersja samochodu spalinowego na samochód elektryczny. No i pewnie teraz zapytacie się, ile ta przyjemność kosztuje? No właśnie, to przejdźmy sobie do cen, a niestety niskie nie są, bo niestety samochody elektryczne do tanich samochodów jednak jeszcze nie należą. Jeśli chodzi o Konę Electric z tą mniejszą baterią, no to macie okolice 159 000 złotych, jeśli chodzi o najtańszą wersję wyposażenia, ona się nazywa Modern. Potem macie wersję Smart za okolice 169 000 złotych, wraz oczywiście z wyposażeniem, tam dochodzi parę ciekawych elementów. A nasza wersja Executive to jest okolice 187 000 złotych w podstawie. Dodatkowo jeszcze musicie dokupić pakiet Luxury, jeśli byście chcieli na przykład takie fotele w wersji skórzanej razem z elektryczką, oczywiście sterowania, no to jest jeszcze dodatek za okolice 6000 zł. Czyli łącznie robi się za taką wersję testową, jaką my mamy, 193 000 zł za małego B-crossovera w plusie, bym powiedział, z napędem elektrycznym. Kona Electric jest to na pewno niesamowicie dobry samochód oraz dobrze skrojony, jeśli chodzi o po prostu wszystkie komponenty. Tutaj wszystko ze sobą gra. Dobrze się tym jeździ, ma bardzo niskie zużycie energii, dosyć dobrze wymierzony jest akumulator, ten mniejszy, a także i ten większy. To jest naprawdę bardzo dobry samochód. Po faceliftingu jest jeszcze lepszy niż był i szczerze powiedziawszy nie dziwię się, że Kona jest tak dużym hitem, jeśli chodzi właśnie o tą koreańską markę. Czy mi się podoba? Raczej tak. Czy ją bym kupił w dzisiejszych czasach? Jeśli bym miał na przykład domek i dosyć dużo nadprodukcji energii z paneli fotowoltaicznych czy różnych odnawialnych źródeł energii, to myślę, że to jest o wiele lepszy pomysł magazynowania tej energii i zużywania jej na przykład do jazdy, niż na przykład trzymanie tej energii u dystrybutora energii w Polsce. A Wy nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Motookiem, zobaczyć także innych naszych social mediów w formie Facebooka czy Instagrama, bo tam szybciej pojawiają się samochody, które aktualnie testujemy. Zobaczcie także stronę motookiem.pl, bo tam przeczytacie pełne artykuły, zobaczycie galerię zdjęciową wszystkich samochodów, które mieliśmy okazję testować. A ja już serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału i widzimy się już w kolejnym. Do zobaczenia, cześć!